Cześć! Dziś zabiorę się za to, czego nie potrafię, czyli za podkręcanie. Moją ofiarą będzie nastoletnia płyta Asusa z procesorem Intela drugiej generacji. Do tego mam trochę pamięci DDR3 i dysk SSD. Za wyświetlanie obrazu jest odpowiedzialna pomarańczowa karta Palit z procesorem graficznym GTS 450. Zaczynamy! Na początek robię testy przy domyślnych wartościach zegarów. W 3D Marku 2003 mam 15 283 punkty. W 3D Marku 2005 mam 15 936 punktów. W Cinebenchu procesor uzyskał 3244 punkty. Z kolei benchmark wbudowany w GTA 4 pokazał szalone 34 klatki na sekundę. Czy podkręcenie tego zabytku coś da? Procesor podkręcam w BIOSie, zwiększając minimalnie taktowanie magistrali i ustawiając mnożnik. W końcu to odblokowany procesor. Kartę graficzną podkręcam przy pomocy programu MSI Afterburner. Na początek zwiększam zegar rdzenia o niecałe 50 MHz, a dla pamięci o niecałe 60 MHz. Na początek 3D Mark 2003. Mam tu wzrost o 1700 punktów, czyli niesamowite 11%. W 3D Marku 2005 mam także wzrost o 1700 punktów, czyli także 11%. W Cinebenchu podkręcony procesor uzyskał niecałe 10% lepszy wynik. Punktowo daje to wzrost o 315 punktów. Z kolei benchmark GTA 4 pokazał wzrost o niecałe 4 klatki na sekundę, co daje także 11% lepszy wynik. Czy z GTS 450 da się wycisnąć coś więcej? Podkręcam kartę o kolejne megaherce. W 3D Marku 2003 względem fabrycznego taktowania uzyskuje wynik lepszy o 15%. W 3D Marku 2005 mam wzrost o 14% względem fabrycznego taktowania. W Cinebenchu także uzyskałem wzrost wyniku, prawie o 9%. Z kolei benchmark wbudowany w GTA także pokazał wzrost o 15%. Not great, not terrible. I w zasadzie miałem już kończyć testy w tym momencie, ale przypomniałem sobie, że przecież mam kartę MSI GTS 450. I być może da się uruchomić te karty w konfiguracji SLI. Obie karty zainstalowały się poprawnie, a w panelu sterowania NVIDIA udało się włączyć tryb SLI. Karty dość mocno się od siebie różnią, mimo tego, że posiadają prawie taki sam procesor graficzny. Karta Palit to zdecydowanie konstrukcja w wersji ekonomicznej. Posiada wolniejsze pamięci i standardowe taktowanie. Natomiast karta MSI to wersja fabrycznie podkręcona z szybszymi pamięciami DDR5. Na początek 3D Mark 2003. Względem taktowania fabrycznego mam tu niesamowity wzrost o 47%. W 3D Marku 2005 mam także wzrost o 45%. Nawet w Cinebenchu wynik się poprawił o prawie 15%. Z kolei benchmark GTA 4 pokazał wzrost o 36%. Podsumowując, na początek zrobiłem testy przy domyślnym taktowaniu. Wyniki były przeciętne, ale stabilne. Potem lekko podkręciłem GPU i CPU. Zyskałem około 11% wydajności w większości benchmarków. Po mocniejszym podkręceniu udało się wycisnąć nawet 15 więcej, więc różnica była zauważalna. Na koniec przypomniałem sobie, że mam drugą GTS 450 od MSI i odpaliłem SLI. Efekty? Imponujące. W testach syntetycznych uzyskałem wzrosty wydajności rzędu 45% względem pojedynczej karty z fabrycznymi ustawieniami. Nawet Cinebench, mimo że skupia się na CPU,
odnotował wzrost o 15%, a benchmark GTA 4 aż o 30%. To pokazuje, że SLI miało potencjał oferowania ogromnych przyrostów wydajności, choć wymagało zgodnych kart, dobrej synchronizacji i wsparcia ze strony sterowników oraz gier. Testy pokazują, że nawet leciwe komponenty mogą zyskać drugie życie dzięki podkręcaniu. Podkręcenie procesora i karty graficznej daje realne, choć umiarkowane zyski. Z kolei technologia SLI, dziś już praktycznie martwa, potrafiła dać niespodziewanie wysoki przyrost wydajności, zwłaszcza w starszych benchmarkach. Dla entuzjastów i pasjonatów sprzętu retro to świetna okazja, by przypomnieć sobie czasy, kiedy liczyło się każde megahertz i każda karta graficzna więcej. I już na zakończenie, czy pójdzie na tym dom? Dzięki za oglądanie. Cześć!